Dzień dobry, moi kochani, witam Was serdecznie kolejnego dnia. Dzisiaj jest tak troszeczkę pochmurnie, wybieramy się w teren. Nie wiem dokładnie, co mnie czeka, a to z tego względu, że dzisiaj jestem porwany, dzisiaj jestem zabrany przez dziewczyny gdzieś w trasę i one zaplanowały dzień. Także jedziemy, zbieramy się, tutaj zobaczcie, już pędzą. I spierdzieliły mi, ale dogoniłem. Co uciekasz? No, zobaczcie, jaką brykę ma w ogóle. Natalia zmieniła brykę na taką czarną strzałę. Co to w ogóle jest? Honda? Honda! Ale czarna, fajna, ładna. Jest droższa niż moja, ale mój skuter, taki dziadek, jest niezawodny. Hamulec trzeba wdusić, bo mi ucieka. A Marlena, podjedziemy bliżej. Marlena oddaje swój skuter, który przeżył bardzo dużo i będzie też wymieniać na coś nowego, ale nie tutaj, nie w tej wypożyczalni, lecz w innej, w tej samej co Natalia. I cena za taki skuter, słuchajcie, co Natalia ma, wynosi 130 000 za toło. To jedziemy w drogę. Ładnie to tak sobie zdjęcia robić podczas jazdy? No. Fajnie mieć swojego kierowcę. Dojechaliśmy na miejsce, wypożyczalnia, z której dziewczyny biorą teraz skutery, to jest właśnie to. I czekamy, który skuter zostanie przydzielony Marlenie. A jeszcze chciałem Wam pokazać, babka robi tutaj takie oto wypieki, zobaczcie sobie. Ja w Hanoi próbowałem właśnie to i to są takie jakby pączki, tylko taką małą wersję tego próbowałem, ale jest pyszne. No to słuchajcie, ten jest właśnie Marleny i to jest Honda Vario. To jest ten sam model, co ma Natalia. Dokładnie ten sam, ale nie wiem jak rocznikowo. No zobaczcie, przyjrzyjcie się. To jest to samo, nie? Tylko tutaj siedzenie jest takie wyścigowe, co nadaje temu skuterowi ekstra szybkości. I może ma gdzieś butlę tutaj z podtlenkiem azotu, ale jej nie widać, nie? O, jest podpisywany cyrograf tam na $1 000 000. No to jak to mówią, komu w drogę, temu skuter. Jedziemy jeszcze do bankomatu na szybko po hajs i prowadźcie dziewczyny. Gdzie do tyłu? To nawracaj. Drodzy moi parafianie, jesteśmy w miejscu na plebanii u Marleny, czyli jesteśmy w nowej miejscówce, gdzie zamieszka teraz Marlena na kilka dni i obczai, a miejscówka znajduje się w Sunset Town, czyli w tej włoskiej części. Rowa Hotel. Koło jakiego rowa? Teraz tak, wchodzimy do środka, na miejscu, co to sklep jest czy hotel? Sklep też. Właśnie sklep mają też na miejscu. A tutaj jest taka recepcja i tutaj nie ma nikogo, także słucham, o co chodzi. Kamery. A niech nagrywają, ja też mam kamerę. Tam też jest na górze. No właśnie, pani chyba jakaś idzie. Idzie pani? Zaraz chyba się pojawi. Albo sama masz po prostu wziąć klucze i iść do pokoju, nie? I jedziemy na górę oglądać pokój. Pokój jest na 5. piętrze. Zobaczcie, jedziemy do nieba. Tak wysoko. Pan otworzy. Dobra, a jaki numer? Kurde, ja tu się spodziewałem nie wiadomo jak wielkiego korytarza. Zobaczcie, wyszedłem i drzwi koło drzwi. O, wchodzimy na salony. Szafa na ciuchy. Kącik do malowania się i do pracy. No i widok. A widok na zewnątrz jest taki stąd. Łóżeczko. Taki dosyć nawet przestronny ten pokój. Jeszcze tylko łazienka. A dobra, bo karta nie jest tutaj włożona. Ale spoko, to jest po prostu taki prysznic tutaj, nie? W standardzie. Spoko. Ile to kosztuje? Połowę tego co tamten. Czyli 300. 300. 300 000 to jest jakieś 12
12 euro. 12 euro za dobę, słuchajcie. Śniadanie nie? Nie. Bez śniadania. To jedziemy z powrotem, wracamy w dół. Bo Natalia na dole się pali z ciepła już chyba i czeka na nas. Jedynka, tak? Bo nie ma więcej chyba w dół. Nie ma żadnego B, piwnicy. Ty, przewodnik! Dokąd teraz jedziemy? Bo widzowie muszą wiedzieć, ja nic nie wiem dzisiaj. Gdzie jedziemy? Podążaj za mną, nic widzisz. No dobra. Jedziemy teraz do Coconut Prison. Do Muzeum Historycznego. Dobra, jedziemy do Muzeum Historycznego, tyle wiem. To rura! Ziomeczki, przyjechaliśmy do miejsca docelowego. Znajdujemy się w miejscu, które nazywa się Więzienie Kokosowe. Więzienie Kokosowe na wyspie Pukłok. Zostało zbudowane w 1949-50 roku przez Francuzów. Później w roku 1967 zostało przejęte to więzienie przez Amerykanów i funkcjonowało to więzienie między 1967 a 1973. Wojna wietnamska, więzienie kokosowe. Dlaczego taka nazwa? A mianowicie dlatego, że nazwa pochodzi od wioski Coconut Tree Village, czyli wioska kokosowa, kokosowe drzewo, taka wioska się tutaj nazywała. Jest to południe wyspy, zobaczcie, jest tutaj makieta, która pokazuje skalę tego wszystkiego. To jest samo południe, tutaj mieliście okazję zobaczyć, jest ten Premier Village, ten cały resort z tej strony, a tutaj zaczyna się właśnie więzienie. Z tej strony, tutaj są teraz te Włochy wybudowane, a od tego miejsca zaczynało się więzienie. Od tego momentu 3 km w górę. Zobaczcie, powierzchnia całego więzienia wynosiła 40 hektarów. Naprawdę jest to bardzo dużo. Ja się udam teraz na zewnątrz, abyśmy mogli przejść i zobaczyć to wszystko po drodze. Oczywiście będę dopowiadał jeszcze kilka rzeczy, ale teraz tak powiem, że 40 000 więźniów przewinęło się przez to więzienie, a 4000 ludzi zginęło w tym więzieniu, nie mówiąc już o tym, ile ludzi zostało tutaj torturowanych. O tym opowiem jeszcze za chwilę. To idziemy i czas wam pokazać, jak to więzienie wygląda. Mamy wieżę strażniczą, z której gościu tam jest nawet pokazane, strzeże tego całego obozu. Szukamy wejścia, z której strony dokładnie się wchodzi. Na razie nie mam pojęcia, ale zaraz to na pewno obczaimy, nie? Tutaj z drugiej strony widać już to lepiej. Jest kolejna wieża strażnicza. No jest teren otwarty, da się wejść, żeby sobie to obejrzeć. Dobra, od czego tutaj zaczniemy? O, jest pies na dzień dobry. Strażnicy wzdłuż alejki. Tutaj też. Ale tych drutów kolczastych jest no multum. I to drutów kolczastych wszelkiej maści. Zobaczcie, są takie, te zwykłe, takie nasze polskie ogrodowe, można powiedzieć. I są te są jeszcze gorsze. Te jeszcze bardziej cięły, nie? Dobra, przechodzimy tutaj do tego miejsca. I to, moi drodzy, nazywa się Klatka Tygrysia. Klatka Tygrysia, zobaczcie, była zbudowana z takiego drutu kolczastego i wrzucali tutaj do niej więźniów. Oni są nawet oddzieleni tutaj od siebie i zostawiali ich w pełnym słońcu. W ten właśnie oto sposób, nie? Mamy tutaj takich 4 i następna rzecz, kontener. Kontener, do którego wsadzano kilku naraz dorosłych, zamykali ich w środku i oni sobie tutaj tak przez kilka dni, praktycznie minimalny dostęp powietrza był, żyli w środku. Kupa, lanie, wszystko pod siebie, masakra. Wejdziemy teraz do jednego z baraków, żeby tu zobaczyć, co tu się działo. I to od razu praktycznie wygląda jak taka sala tortur.
Dobra, i teraz tak. Nawet nie wiem ogólnie patrząc na to, co tu powiedzieć, bo to więzienie było najgorszym więzieniem całej wojny tutaj wietnamskiej, nie? No najgorsze było. Praktycznie obozy koncentracyjne w Niemczech, jak gazowali ludzi, to było lekkie takie przyjazne sanatorium, można powiedzieć, do tego, co działo się tutaj. I znaleźliśmy tu odpowiednie miejsce. Tu gościowi nakładali do głowy młotkiem i pałką takie tortury. Tutaj widzicie, przykręcali gościa, takie dwie deski i skręcali go śrubami. Ten oto tutaj to jest Amerykanin John, który skręca po prostu gościa, nie? Tutaj z kolei wyciągają zęby, tak na żywca. Z tego, co dowiedziałem się, to też wybijali młotkiem, biczowali tutaj. Następnie przypalali też genitalia. Tutaj mamy dwóch ludzi akurat, których zabiera się do młotkowania kolana. Nie tylko właśnie zęby młotkiem wybijali, ale w kolana też tłukli młotkiem. A tu mamy takich dwóch specjalistów, którzy gotowali żywcem. Wrzucali ludzi do takiej michy i ich gotowali. Czaicie to? Jakie to jest w ogóle, to jest, w pale się to nie mieści, co Amerykanie tutaj wyprawiali, nie? Z tymi ludźmi. Do tego inne tortury, inny rodzaj tortur to było na przykład elektrowstrząsy. Jeszcze jedną to znowu coś tam strzykiwali im, bo widziałem też jakieś strzykawki były. Także tortur mieli całe mnóstwo, wyobraźnię mieli ogromną, można powiedzieć, na to wszystko. Ale skala tego, no mi to w ogóle w głowie nie przechodzi, co oni tutaj odjebali. Idziemy zobaczyć dalej, co tutaj jest. Interesuje mnie jedno miejsce ucieczki więźniów, bo zdarzyło się kilku ziomków, którzy stąd nawiali, nie? I właśnie poszukuję tego miejsca, żeby wam pokazać to, jak to wyglądało. A właśnie, i tu mamy kolejną salę tortur. Polewali czymś gorącym pana na ziemi. Elektrowstrząsy. Gościu sobie kręcił tu właśnie korbką. Wygląda, jak miał słuchawki na uszach, ale jednak nie. O, tu przypalali oczy, to jest jeszcze kolejna tortura. Przypalali oczy na przykład gorącą żarówką z lampy, nie? Nie wiem, czy to tak dobrze widać, bo tutaj stąd będzie może lepiej, może będę szedł w tą stronę. A, tu takie podtapianie. O, i tu w beczce też. Tu w beczce też takie topienie, no i tłukli w tą beczkę też, tak przy okazji. A tu co mamy? Aha, tutaj gościa podwieszali i lali batem tak na wisząco i tłukli go pałką. I kolejna miejscówka, panowie wbijali gwoździe, można się tu przyjrzeć, w stopy na przykład, młotkiem, no w kolana to na pewno. Aha, i jeszcze w czaszkę też wbijali. Tu z tego gościa też zrobili kanapkę. Właśnie w taki sposób. I jeszcze, żeby było mało tego, tłukli w to młotkiem. Trochę to przypomina takie rzeczy, jak ludzie robią na co dzień, że jeszcze gwoździe do tego dołączają i się tłuką młotkiem, ale to już mają widocznie taką potrzebę ci, co chcą pokazać, że dadzą radę, nie? No a tutaj to akurat nie wiem, na czym to polega, że ten typ na głowie staje, a ten go pałką chyba lał po stopach, nie wiem. To wygląda na jeszcze jakąś taką metodę. Pod spodem, pod ławką, węgle gorące, żarzące się i przypiekali typa od spodu. A tutaj widocznie gościu na kiju taki ogień miał i też przypiekali gościa, ale w trochę inny sposób. Tacy dobrzy Amerykanie. Trafiliśmy niby na jakąś piwnicę. Oczywiście schodzimy na dół, dowiedzieć się, co tutaj jest.
O właśnie, i tu jest pokazane, jak ziomeczki wykopali tunel. I ten tunel prowadził właśnie za ogrodzenie i kończył się gdzieś w lesie. 5 prób takich ucieczek podjęto. No więcej oczywiście było prób nieudanych, ale 5 podjęto, które były udane. Pierwsza udana próba miała miejsce w 1969 roku, 20 stycznia. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Jak tutaj zaglądniemy do środka. Jestem ciekawy, ile czasu im zajęło tak naprawdę wydrążenie takich tuneli. Aha, i on taką jakby łyżeczkę ma czy coś i tym dziubali, no to trochę czasu na pewno im zeszło. Ale jakie to jest długie. Zaraz zobaczymy, gdzie to się wychodzi. Dobra, tu jest już... Co? Mógł się stamtąd zaczynać, a tutaj pokazane jest cały czas jak idzie. A, i gościu ciągnął coś takiego za sobą i tutaj ziemię wsypywał i pewnie podawali sobie dalej, jak się do przodu przesuwał, to sobie wsypywał i podawali dalej do tyłu i w ten sposób właśnie drążyli to wszystko, nie? Aha, to wychodzimy w tym miejscu. A, i tędy widać już nawiewali, nie? Tutaj mieli taką dziurę i wszyscy jak jeden spierdzielali do lasu. Sorry, bo tutaj trafiłem go w rękę. No, bo to już jest poza ogrodzeniem obozu, które jest dokładnie tam. Także fajnie, że się udało, gratulacje. Ziomeczki, to co my pokazaliśmy tutaj, ten obóz, to tak naprawdę to jest tylko urywek tego wszystkiego, a to z tego względu, że jeżeli całe więzienie zajmowało 40 hektarów, no to nie mogli aż tyle zrobić, żeby to było muzeum, nie? Dlatego zrobili taki tylko wycinek, ale to jest i tak sporo i tak pokazuje skalę okrucieństw, jakiej się dopuścili Amerykanie. Ale słońce dzisiaj daje, no wyjątkowo piecze. Wracamy po nasze maszyny i standardowo jak w Tajlandii było, chyba zostawiłem kluczyk w motorze. No i co? No jest. Bo macałem się po kieszeni i nie było, no to gdzie mógł być? Oczywiście, że tutaj. To zbieramy się, lecimy. Ekipa zgłodniała, więc czas przyjechać było w jakieś fajne miejsce, sobie coś zjeść. No i wybór padł na tą miejscówkę tutaj. Siądziemy sobie w cieniu, żeby słońce nie paliło w łeb. Mają całkiem ładną choinkę i widok na zewnątrz jest na port. A wczoraj właśnie byliśmy w tym miejscu, startowaliśmy stamtąd właśnie startowaliśmy. No ładnie, ładnie. Tutaj wieczorem szczególnie musi być klimatycznie, jak widok jest właśnie na port w nocy i nawet z tej strony chyba podejrzewam też będzie widok na miasto i będzie widać, jak to wszystko wygląda, nie? Patrzcie Państwo. A tam, nawet stąd widać, są te najwyższe budynki, tamta część włoska. To zasiadamy, zamawiamy, bo głód doskwiera i trzeba głód zaspokoić, trzeba zjeść i się coś napić. Co zwróciło moją uwagę tutaj, to jest, proszę bardzo, koniak, oto ta butelczyna, taka malutka. No ja tam za koniakiem nie przepadam, ale ładnie to wygląda. Ziomeczki, to by było dzisiaj na tyle. Kończymy odcinek. Dzisiaj odcinek był taki krótki, więzienny. Mam nadzieję, że trafiła do Was ta informacja, że było bardzo dobrze ukazane, jak tutaj państwo Amerykanie rządzili i bawili się w Wietnamie. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie i zapraszam oczywiście na następne odcinki. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie.